Tak, jestem w Gdańsku. W końcu przyjechałem do tego niesamowitego miasta. Dużo czytałem o historii tego miasta i wiem, że Polacy doskonale zdają sobie sprawę z jego wartości. Nie zamierzam mówić o pięknie tego miasta, architekturze. I tak doskonale wiecie o tym wszystkim. Chodzi o coś innego, o czym cudzoziemcy nie widzą i nie mówią. To miasto ma szczególne znaczenie. Możemy długo spierać się o to, gdzie jest serce Polski. W Krakowie czy w Warszawie, ale wolność współczesnej Polski zaczęła się właśnie od Gdańska. Przecież to w Gdańsku powstał ruch Solidarności kierowany przez Lecha Wałęsę. Związek zawodowy, członkiem którego było prawie 10 milionów ludzi. Dzięki odwadze i wytrwałości narodu polskiego Polska uzyskała całkowitą niezależność od reżimu komunistycznego. Nawet pisząc ten tekst, czuję się dumny z tego narodu, który tak pokochałem. Cieszę się, że ze wszystkich możliwych miast wysłali mnie na studia właśnie do Gdańska. Ciekawa historia, architektura, ludzi. Uwielbiam rozmawiać z ludźmi i o ludziach. Mam nadzieję, że to nie zabrzmi obraźliwe, ale jest takie wrażenie. Chcesz spotkać prawdziwych Polaków, to jedź do Gdańska. To nie brzmi dobrze, ale prawdopodobnie coś w tym być może jest. Od siebie mogę dodać, że ludzie w Gdańsku wydawali mi się trochę spokojniejsi i bardziej przyjaźni. Ludzie w Warszawie ciągle gdzieś są śpieszą, a ludzie w Gdańsku w ogóle jakby nigdzie i nigdy nie śpieszą. Ceny są tańsze niż w Warszawie, z wyjątkiem komunikacji miejskiej. Ceny biletów autobusowych i tramwajowych są trochę wyższe. Nie wiem, co to ma wspólnego, ale to trochę dziwne. Czasami wydaje mi się, że Gdańsk żyje własnym życiem, niezależnie od Polski. Bardzo trudno to wyjaśnić, ale na pewno to poczujesz, jeśli przyjedziesz tutaj po Warszawie. Tu jest chłodniej niż w Warszawie, ale mimo tego małego minusa jest tu ciepło. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. To miasto stało się dla mnie rodzinne, jakbym tu kiedyś już mieszkał. W Polsce jest wiele pięknych miast. Kraków, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Bielsko-Biała. Przepraszam, że nie pamiętam wszystkich. W Polsce jest aż 940 miast, ale wśród tych wszystkich miast zakochałem się właśnie w Gdańsku. Gdańsk to coś więcej niż obraz dla turystów. Byłem w centrum tylko raz. Głównym pięknem Gdańska są jego wąskie uliczki, przyroda i atmosfera. Niektóre dzielnice Gdańska przypominają lasy. Na przykład mieszkam w dzielnicy Gdańsk-Oliwa, w Akademiku. Za nami jest duży las i jest też zoo. Dzięki naturze, morzu i wiatrom powietrze jest bardzo czyste. Przez pierwsze kilka dni po przyjeździe bolała mnie głowa, ponieważ nie przyzwyczaiłem się jeszcze do czystości powietrza. Myślę, że mieszkańcy Krakowa zrozumieją, o co mi chodzi. Bowiem w tej chwili szukam pracy, mogę śmiało powiedzieć, że w Gdańsku jest dużo pracy i dużo ofert. Prawie tyle samo, co w Warszawie. Znam nawet Polaków, którzy przeprowadzili się z Warszawy i wcale nie żałują. I nie jest to zaskakujące. Wiele osób tutaj wydaje mi się szczęśliwych. Ludzie tutaj częściej się uśmiechają i trochę mniej narzekają. To trochę nietypowo dla Polaków. Wiecie, co mnie najbardziej zaskoczyło? Zachwyt Niemców. To jak patrzą na miasto, jak jej podziwiają. Choć powiem szczerze, uważam, że Polska jest o wiele ładniejsza od Niemiec. I przyroda, i architektura. Kiedyś rozmawiałem z Niemcami, którzy zamieszkali we Wrocławiu i byli bardzo szczęśliwi, chociaż przyznali się, że zarabiają tu mniej. Miło, że Gdańsk wchodzi do aglomeracji Trójmiasta wraz z miastami Gdynia i Sopot. To właściwie 3 miasta w jednym i zawsze możesz szybko dojechać do innego miasta. Bardzo się spodobało mi Gdynia, mieszkają tam mili ludzie, a samo miasto wydawało mi się bardzo spokojne. Ale Sopot to czarna perla Polski. Dużo imprez i morze, piękne Morze Bałtyckie. Nigdy nie lubiłem morza, a teraz lubię. Dziękuję Ci, Sopot.
Cieszę się, że mieszkam w Gdańsku. Kiedyś oglądałam na YouTube film o Polsce i powiedziałam mojej mamie, jak można być nieszczęśliwym, mieszkając tam, skoro wokół jest tyle pięknych rzeczy. A teraz rozumiem, że miałam rację. Jestem wdzięczny temu krajowi za szansę życia tutaj. Gdańsk zrobił na mnie ogromne wrażenie. To jest dokładnie to miasto, w którym chcesz zostać i zamieszkać. Kochać, wychowywać dzieci, witać świty, wracać do domu po pracy, budować swoje życie. Nie chcę wiele od życia, nie chcę mieszkać w Ameryce. Po co mu miejsce, w którym nie ma duszy? Mój przyjacielu, jeśli nie widziałeś Gdańska, to nie widziałeś Polski. Każdy musi choć raz zobaczyć to piękne miasto. A jeśli mieszkasz w Polsce, znajdź czas, wydaj 70 zł i przyjedź tutaj. Chociaż na chwilę. Światła tego miasta rozpalą ogień w twoim sercu. Zaufaj mi. Nawet nie wiem, co jeszcze powiedzieć, bo mam tak wiele w swoim sercu. Mogę powiedzieć tylko jedno. Dziękuję. Dziękuję tym, którzy mnie wspierali. Dziękuję za każde miłe słowo. Dziękuję za każdy komentarz. Pod moim poprzednim filmem napisaliście tyle komentarzy. Ja nawet nie wierzyłem, że ktokolwiek obejrzy moje filmy. Dzięki waszemu wsparciu postanowiłem zrobić drugi film. Zawsze mam coś do powiedzenia i cieszę się, że teraz w moim życiu są ludzie, którzy mnie słuchają. Dla mnie jest to droższe niż pieniądze, droższe niż cokolwiek. Nigdy w życiu nie czułem się tak wolny. Dziękuję wam wszystkim. Dzięki, że daliście mi siły.